Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 21 kwietnia, godzina nieco po 6 rano. Trasa dzisiejszego wyjazdu to Stęszew i Wielkopolski Park Narodowy. Założeniem dzisiejszej trasy jest jechanie jak najwięcej w naturze, że tak powiem, po nieutwardzanych ścieżkach. Trasa wyznaczona na około 100 km. Niby słoneczko świeci, ale z drugiej strony Poznania widziałem tam jakieś ciemne chmury. No niby ma nie padać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zapraszam do oglądania. A w Poznaniu nad jeziorem Rusałka bobry zbudowały taką tamę. I tam takie fajne też bagna za tą tamą. I jeszcze Enea Stadion w Poznaniu. Chyba miasto już nie chce finansować za bardzo stadionu i dali branding. I słynna lokomotywa kolejorza. A tak jeszcze z ciekawostek to jest około -1 z tego, co mi telefon pokazywał. A przypominam, że jest 21 kwietnia, także wracamy do temperatur z lutego mniej więcej. Także ciekawie, ale na majówkę ma być już kilkanaście stopni, około 15-18 z tego co patrzyłem, także spoko. To mniej więcej po 18 km dopiero mamy jakiś pierwszy szuterek. No wyjechać z Poznania i tych wiosek tutaj pełnych magazynów to jest masakra normalnie. No ale nic, w końcu się jakaś lekka przygoda zaczyna. Pogoda, jak widać, taka sobie, nadal zimno, no ale ma być do 8 stopni, więc zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Widać wszędzie dużo rzepaku. Tam jeszcze wschodzące słońce i górka koło Szreniowy, tam chyba nawet widać wieżę widokową, ale to raczej z takiego ujęcia wy tego nie zobaczycie. Tutaj za chwilę Chomęcice, jeśli dobrze pamiętam, już raczej niedaleko do Stęszewa zostało. A za Chomęcicami taka piękna alejka w rzepaku, drzewka. No super, tylko słoneczka trochę brakuje. Ale na pewno plusem dzisiaj jest to... Oj, gitarka. Tu lepiej trochę. Ale na pewno plusem dzisiaj jest to, że nie wieje mocny wiatr. Leciutki co prawda jest, ale on nie przeszkadza mi trochę. A teraz trafił się taki piękny zielony las. Wydaje mi się, że znam tę okolicę i tu już jest przed samym Stęszewem, za tym lasem będzie już Stęszew właśnie. Tylko jak widać też dużo powycinane niestety. Tylko pytanie, czy to są wiatrołomy, czy to chyba tak, chyba wiatrołomy. Tutaj na szczęście nie wycinają tak od leśni. Chwilą właśnie wjechałem do Stęszewa, niecałe 30 km. Tutaj zrobię sobie pierwszą małą przerwę i pokażę wam troszkę tego małego wielkopolskiego miasteczka.
jakimś skwerku w Stęszewie. Tutaj sobie zrobię chwilę przerwy. Jak widzicie, miasteczko jest dosyć małe, ale ma kilka ciekawych miejsc. Co do trasy, no mogłem sobie trochę więcej, jakichś mniej asfaltowych odcinków dobrać, bo trochę mało tego jest. Ale w drugiej połowie ma być tego więcej. Będzie też Wielkopolski Park Narodowy. Gdzieś tam nad Wartą w Poznaniu sobie po singlach pojadę, więc na pewno będzie tego dużo więcej. A na wyjeździe ze Stęszewa taki mega asfalcik, jakaś boczna droga przy S5. Ja wiem, że to dzisiaj nie jest celem, ale chciałem pokazać, że fajne asfalty gdzieś tutaj na uboczu też się trafia. A przy samej S5 tutaj jest ścieżka rowerowa puszczona, a tu zaraz obok S5. No pięknie to zrobili. W sumie obok każdej drogi ekspresowej, drogi krajowej by mogła iść taka droga ekspresowa dla rowerów, powiedzmy. To by było coś pięknego. Dopiero teraz kawałek za Twardowem, tuż przed 40 km. Mam kolejny odcinek nieutwardzany. Jak widać, nawierzchnia całkiem fajna. Po drodze trafiły się jeszcze sarenki, a tutaj trochę zieleni, trochę pustego pola. I tak sobie jedziemy w stronę Wielkopolskiego Parku Narodowego teraz. Za Modrzem chyba najgorszy jak do tej pory odcinek, że tak powiem, szutrowy, bo z szutrem to nie ma zbyt wiele wspólnego. Droga polna, piach, dobrze, że padało trochę wcześniej, bo tak to bym się tu pewnie zakopał niesamowicie. No zobaczymy, tu zjeżdżamy na lewo, może być troszkę lepiej, więcej trawy jest. Odcinek polny mam za sobą. Tamta droga w lewo była dużo lepsza. Więcej trawy, więcej przyczepności. A tutaj kolejny mega klimatyczny lasek, dużo zieleni. Wszystko to już pięknie kwitnie. Spokój, cisza. Nikogo po drodze. Nowego litera i to zdecydowanego, w konkurencji najgorsza droga jak do tej pory. Jakimś pojazdem gąsienicowym to wszystko rozjeżdżone i piach. Ten mega kiepski odcinek na szczęście nie był jakiś bardzo długi i wróciłem z powrotem na normalnej jakości, że tak powiem, ścieżkę polną. Tutaj jeszcze też, jak widać, po bokach ładna alejka wśród drzew. Chyba znowu jestem przy S5. Tym razem nie ma asfalciku, ale jest szuterek też naprawdę przyjemny, więc nie ma co narzekać. Mi się wydaje, że to jest jakaś S5 koło Mosiny. No to fajnie mnie komut puścił jakimś przyciskiem pod estakadą czy wiaduktem, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, nad S5.
I po kilku kilometrach nudnego asfaltu wracam w takie oto ładne tereny nieubite. Jadę w stronę Borkowic, jednak do Musiny to mi jeszcze troszkę brakuje, z tego co patrzyłem. Na Osową Górę mi brakowało niedawno 13 km, więc teraz coś pewnie pod 10. Ale jak będzie jakaś okazja, to sobie zrobię jakąś dłuższą przerwę. Taką najdłuższą na trasie. Już mi zostało niecałe 50 km, 40 kilka. Teraz fragment wzdłuż kanału Olszynka. Tutaj go może będzie trochę widać. I cały czas kieruję się w stronę Musiny, jeszcze mi kawałek został. Także tutaj trasa całkiem w porządku, chociaż trochę wertepów jest, nie ukrywam. Tam na tych wzgórzach, jeśli dobrze myślę, to powinien być już Wielkopolski Park Narodowy. A teraz fragment wzdłuż kanału Mośniskiego. Jak widać, on jest dużo szerszy. Ja bym nawet powiedział, gdybym nie wiedział, że to jest może nawet jakaś rzeczka. A tam jeszcze jakieś konie się pasą. W Krosinku na 65 km robię sobie drugą przerwę, ona będzie najdłuższa. Jeszcze zobaczę, czy będę w ogóle trzecią robił. No teraz było dosyć sporo lasów, dróg polnych. Przez 15 km nie mogłem znaleźć żadnego miejsca na odpoczynek, no ale nic, tutaj sobie odpocznę na ławeczce. No nie wiem, gdzie jest to słońce, coś tam powoli wychodzi. Ogólnie trochę się wzmógł też wiatr na polach, ale nie ma tragedii, jest trochę cieplej, na pewno jest dodatnia temperatura z 5, może 7 stopni. No jedzie się całkiem przyjemnie, są różne teraz trasy, bo są takie dziury straszne i przyjemne szuterki, także zróżnicowanie. Zaraz będę w Wielkopolskim Parku Narodowym. A do WPN-u czeka mnie taki ładny podjeździk. W sumie te liście to tak jakby jesień miała być, a nie wiosna. I Wielkopolski Park Narodowy wita. Ledwikowem w stronę Osowej Góry mam takie coś, nie będę tego kręcił podczas jazdy, bo bym się chyba zabił, jakbym tylko jedną ręką trzymał kierownicę. Oj, komód gdzieś ty mnie wyprowadził, tutaj całe prawie zawalone. Tu musiałem wydłubywać glinę jakąś, a tu jeszcze taka ścieżka. Przecież tutaj to idąc się można nieźle załatwić, a co dopiero jadąc. A jak było z górki, no to musi być i pod górkę. Nie wiem, czy to się da podjechać, ale zobaczymy. Oczywiście nie dało się podjechać, ale chociaż dotarłem do jakiejś normalnej ścieżki. I stacja kolejki Osowa Góra. A tutaj zaraz obok Osowej Góry jezioro Kociołek. I trochę lepszy szlak. To pierwsza gleba w tym roku za mną.
Jakiś piasek mnie chyba wciągnął, czy to kamień był, nie wiem. Kurczę, tylko najgorsze, że troszkę już przerzutka przeskakuje gdzieś tam na środkowym blacie z tyłu na kasecie, ale to może się da podregulować, lekko podgiąć, nie ma tam tragedii. Jak troszkę mocniej przytrzymam manetkę, to normalnie przeskakuje, tylko jak się tak lekko pstryknie, no to jest jakiś tam problem, ale zobaczymy, może to się da ustawić jakoś bezproblemowo. Teraz robię sobie objazd takiego jeziorka, bo tam, gdzie miałem jechać, jest zakaz jazdy rowerem, a tutaj taki piękny las, cały zielony, super ścieżka, więc ani trochę nie narzekam. A tutaj szutrowa autostrada do Wirów. Myślę, że całkiem dużo. Tutaj się udało fajnych miejsc nagrać w WPN-ie, w sensie ładnych. I teraz już kawałek będzie dojazdówki do Poznania i później znowu singlami. Tak jak mówiłem, teraz trochę asfalcików i pod wiatr na dodatek. Ten wiatr się nieźle wzmógł w porównaniu z tym, co było rano. Także jestem w Poznaniu. Zaraz zjeżdżam na Łęgi Dęblińskie, później jeszcze single. No i to będzie na tyle na dzisiaj. Łęki Dęblińskie mam za sobą. Teraz taki dojazd na single nad Wartą. I teraz taka traska piasko-gravelkiem nad samym brzegiem Warty. Z tej strony to szczerze mówiąc pierwszy raz jadę. Z drugiej strony już miałem kiedyś okazję do pracy nawet jeździć. No trochę to dziurawe, z drugiej strony lepiej to jest zrobione, szczerze mówiąc. Dojście do nagrania podsumowania, część druga. Stanąłem sobie gdzieś z boku, żeby mi tak wiatr nie wiał. No pogoda dzisiaj na pewno nie dopisała, miało być później słońce i dosyć ciepło, no jak widać nic z tego nie wyszło. Po drodze no też różnie bywało, niektóre trasy, ścieżki, no to masakra po prostu. Gleba, kilka świateł, na których póki nie przyjechał samochód, to się nie chciało zmienić, więc dzisiaj raczej taki pechowy wyjazd, chyba najgorszy jaki tu będzie na kanale. No ale nic, takie też muszą być. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.